wszystkim w pierwszym odcinku z nowej serii podróży wojownika kamperem po Europie. Właśnie jadę do Krakowa, do siedziby Odkryj Auto, odebrać kampera, czyli moje nowe mieszkanie, czy mój dom na kółkach na najbliższe 30 dni. Tak myślę. Mam nadzieję. Jak się uda więcej, to będzie super. Ale 30 dni jest zaplanowane. Co dalej? Za chwilę Wam będę pokazywał. Od rana jestem w podróży. Musiałem z Torunia jechać. Także czeka mnie dzisiaj jakieś 12, no myślę, że 12 godzin jazdy. Mam zamiar w tej podróży po drodze zabierać autostopowiczy. Będą oczywiście goście, którzy będą też ze mną podróżować. Będę się chciał spotykać z Polakami po drodze i na pewno będzie bardzo dużo się działo. Także śledźcie na bieżąco. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze, zostawcie suba. Lecę po kampera. Właśnie dojeżdżam do Krakowa odebrać kampera i patrzcie, co tu się dzieje. Kurde, prezentacja go będzie bardzo ciężka. Trochę mnie zleje. Dojechałem już do Krakowa, jest ze mną Marcin, właściciel Odkryj Auto. Właśnie mi pokazuje wszystkie szczegóły, co muszę wiedzieć, żeby dobrze używać mojego przewoźnego domu teraz, domu na kółkach, o, tak lepiej, w którym będę mieszkał przez kolejny miesiąc. I powiem Wam, że jest naprawdę tyle fajnych rzeczy, że będzie co robić. Znaczy, gdzie bym się nie zatrzymał, i tak będzie dobrze. Dobra, to zapraszam Was, pokażę Wam moją nową chatę. Tutaj na wejściu od razu stolik do siedzenia, lodóweczka, do gotowania, kuchnia. Tam punkt kierowcy, no to będziecie często widzieli akurat. No i tutaj sypialnia, prysznic, toaleta, to Wam już pokazywałem. No i tutaj spędzę mój następny miesiąc, także będzie naprawdę bardzo wesoło. Powoli się trzeba rozpakowywać. Dostałem 4 piwka na start. Jeszcze zostały mi szampany z gali. Akurat Dawid, który będzie ze mną jechał we Włoszech, wsiada. Kupił, ale tam akurat nie mieliśmy ochoty. Było dużo innych ciekawszych rzeczy. Cała paka od SFD. Słodycze, ale zdrowe słodycze. Bez cukru. Mam trochę dużo rzeczy, ale spokojnie. Wszystko pomieszczę. No i oficjalnie zaczynam moją wyprawę, czyli podróż kamperem po Europie. Wsiadam, pierwszy przystanek Praga. Po drodze mam zamiar zabierać autostopowiczów. Będę się odzywał, będę się zgłaszał. Już 2 się do mnie zgłosiło, że po drodze chcą, żebym ich zabrał. Także już zaczynamy, a Wam powiem tylko tyle co do autostopowiczów. Bierzcie takich ludzi, pomagajcie im, bo oni nie podróżują, znaczy niektórzy podróżują, bo lubią, taką zajawkę mają, żeby autostopem podróżować, ale niektórych po prostu nie stać na komunikację, chcą podróżować, także to jest naprawdę duża pomoc. Jak będziecie mogli, kupcie im coś do jedzenia, do picia, Was to nie zbrawi, a im na pewno pomoże. Dobra, wsiadam do auta i ruszam. Fajnie się podróż zaczęła. Jest taka ulewa. O, najpierw miałem w sumie trasę inaczej wyznaczoną, ale wczoraj napisały do mnie takich 2 chłopaków, czy ich zabiorę, bo jadą stopem do Pragi, znaczy do Pragi, oni jadą ogólnie do Portugalii, ale czy ich zabiorę do Pragi, także trochę trzeba nadrobić i jadę do Wrocławia, zabrać ich tam gdzieś z autostrady, bo oni już z Płocka do mnie, ale to później będą walczyć, to Wam opowiedzą wszystko. No i lecimy razem na Pragę. Mam nadzieję, że tam dzisiaj dojedziemy. Mam za sobą dopiero jakieś, nie wiem, ze 150 km. Tak mnie coś tam drażni, że sobie nawet nie wyobrażacie. Nie wiem, co źle trzyma, ale chyba drzwi wyjściowe. I
Tak jakby się gumy cały czas pocierały o siebie. Ale spoko, zatrzymam się gdzieś. Mam za 80 km KFC, będę jadł akurat. Teraz się zatrzymam i będę kombinował coś, co z tym zrobić, bo nie dam rady tak cały czas jechać. Bo jest to naprawdę drażniące. Ale wam powiem, że tak się cieszę, że jadę tym kamperem. Normalnie jak małe dziecko z zabawki. A to jest taka duża zabawka. To jest po prostu zrealizowanie swojego marzenia. I to takiego fajnego marzenia. Naprawdę fajnego. Zarobiście. A jeszcze zaraz jak się autostopowicze dosiądą, będzie towarzystwo, będzie jeszcze ciekawiej. Jestem już prawie pod Wrocławiem. Czas zjeść drugi obiad. Zatrzymałem się w sumie w KFC, ale koło KFC było takie normalne polskie jedzonko, także jeszcze korzystam. Pomidorówka i naleśniki. Dobra, naleśniki to są takie w połowie polskie. Ale pomidorówki nie mogłem się powstrzymać. I zawsze to dużo lepsze niż KFC. Chociaż KFC ja nie twierdzę, że jest złe, bo to jest kurczak. Ale smażony w oleju. I to mocnym. Fuj. Pycha. Tak, dojadę na Orlena. Mam jeszcze tam jakieś pół godzinki. No i godzinkę muszę czekać na tych chłopaków. Stwierdziłem, że poczekam. Tak naprawdę to jadę trochę naokoło. Później poczekam na nich. Trzeba pomagać. A jak mam okazję, to trzeba mnie pomóc. A na pewno będzie im lżej. Siedzę właśnie, pracuję. Zjadłem, pyszne było. I przypomniało mi się w opisie, że ja mam link do swojego Airbnb. Do zniżki na Airbnb. Nie używałem tego od tamtego roku praktycznie. W tamtym roku wakacje to fajnie działało. I w tym roku myślę, że ludzie też będą jeździli na wakacje dużo i tak dalej. Także pamiętajcie, że pod każdym filmem u mnie na kanale macie link do zniżki do pay-per-view. Wy dostajecie zniżkę, przez co macie taniej, jak się zalogujecie z mojego kodu. Ja dostaję też jakieś pieniądze, które mogę wykorzystać na noclegi. Także to działa fajnie w dwie strony. Nie dość, że wy macie taniej, to jeszcze wspieracie jakoś tą podróż. Także dziękuję. No może nie tą, no bo teraz będę spał w kamperze, ale kolejną jakąś. Tam się zbiera po prostu to i później sobie to mogę wykorzystać. No, dobra, robię dalej. No, i mamy już chłopaków, Maciek, Dominik. Jedziemy do Pragi. Dali mi kabanosa. Zaczynamy przygodę. Jedziemy do Pragi od razu na piwko. W Czechach piwo to jest dla nich świętość. Czesi wypijają najwięcej piwa na całym świecie. Wczoraj o tym wyczytałem. Także my się też napijemy. Wjechaliśmy właśnie do Czech i przypał lekki taki, że nie było stacji benzynowej i nie mamy winietki i właśnie mamy nadzieję, że gdzieś od razu to znajdziemy. Jakby ktoś pytał, na granicy nic nie sprawdzają. Stała Straż Graniczna, ale wywalone totalnie. Także jak ktoś będzie się przejmował tym, że jest napisane, że trzeba mieć wiecie co, także nie bardzo. Nikt tego nie sprawdza, przynajmniej tutaj, gdzie my przejeżdżaliśmy. Teraz trzymajcie kciuki, żebyśmy szybko winietkę ogarnęli. Jakby nas złapali, byłby mandat, to by było bardzo nieciekawe. Jakby ktoś się pytał o winietkę, nie dacie rady kupić na stacji już, tylko musicie kupić przez internet. A zamknięte jest otwarte chyba, nie? No. Jesteśmy 20 km przed Pragą. Jest pierwsza w nocy. Pada deszcz, także nie ma sensu jechać do centrum, bo nic nam z naszego wyjścia na piwo nie wyjdzie i tak. Także zostajemy tu, idziemy spać i rano zaczynamy zwiedzanie. Znaczy jeszcze chyba sobie zapalimy. Wiecie, Praga, Czechy to jest taka Holandia Europy Środkowej, Europy Środkowej. Także wiecie. Zresztą każdy wie, co jest w Czechach dobre. Mniejsza z tym. Pierwsza noc za nami. Było tak zimno w nocy. Było lodowato normalnie. Nie wiem, ile było stopni, ale było okropnie zimno. Wstajemy, trzeba iść na jakieś śniadanie. Trzeba się najpierw ogarnąć, później na jakieś śniadanie. I jedziemy dalej w trasę. Ale mi zimno. Jak było, chłopaki? Zimno to. Śniadanie jest zjedzone, jedziemy dalej. Jedziemy teraz do miejscowości Kokolin. Tak? Kokolin? Chyba Kokolin. Tam są takie ładne miejscowe, taki ładny zamek.
ładne góry piaskowe, jakieś tam labirynty w skale i tak dalej. Wszystko zobaczycie, jedziemy tam, mamy tam godzinę drogi, no i później wbijamy do Pragi, a po Pradze dalej, czyli do Austrii. Jeszcze parę kilometrów i dojeżdżamy właśnie na tą miejscówkę. Jeszcze nie wiem, czy w ogóle będzie otwarte tam, czy można tam bez problemu być, ale chyba tak. Skoro to jest w lesie, to chyba można normalnie. I zaczyna się przygoda. Jakby później stąd wyjedziemy. Ale nawigacja pokazuje, że to tutaj. Patrzcie, gdzie wyjechaliśmy. Droga się skończyła. Tylko krowy. Chyba nas nawigacja oszukała trochę. Fajnie w tych czasach. Sprawa wygląda tak. Ogólnie nie wiemy, gdzie jesteśmy. Jechaliśmy na zamek, na takie góry z piaskowców, ładne formacje skalne i tak dalej. A jesteśmy, nie wiem gdzie. Coś nas oszukała nawigacja, ale się nie poddajemy. Znaczy trochę się poddajemy, bo nie mamy nawet internetu, bo nikomu nie działa, jesteśmy na takim zadupiu. Ale będzie trzeba gdzieś podjechać, złapać, no i szukamy dalej. Sytuacja wygląda tak. Jak zaraz nie znajdziemy miejsca, do którego mamy jechać, to po prostu szkoda czasu, lecimy od razu do Pragi, bo kurde, ale bym chciał znaleźć, bo tak naprawdę chciałem tu dronem polatać, bo to jest zarąbisty widok z góry, bo to widziałem, widziałem na internecie. No ale niestety jesteśmy na takim zadupie, że nie ma neta, jest ciężko, bardzo ciężko to znaleźć, ale się nie poddajemy. A jak nie, to do Pragi i resztę dnia będzie z Pragi. Ale trzymajcie kciuki, żeby się udało. Changes to come, 'cause the light's just around the corner. Life must go on. What won't kill me will make me stronger. When I'm falling down on my knees, I will rise and try to believe that changes will come. Jedyna miejscowa, którą nam się udało znaleźć, to właśnie ten zamek za nami. Polatałem trochę dronem, ale to widzieliście już chyba wcześniej. I teraz jeszcze schodzimy tutaj na taką miejscówę. Zobaczyć, co tam jest, bo dużo osób tam szło, także idziemy zobaczyć. No i zaczęliśmy znajdować wszystko to, czego szukaliśmy. Tylko nie ma tu nigdzie parkingów. Ale powiem wam, że to są właśnie te, co niby wyglądają jak twarze. No trochę. Trochę tak. Tutaj też na dole. Faktycznie, no. Ależ to, przez przypadek to znaleźliśmy. Znaczy ja chciałem to przyjechać, ale nie mogliśmy tego znaleźć. Teraz się udało, bo pojechaliśmy w złą stronę. Zatrzymaliśmy się na obiadku. To jest drugie, wcześniej była gulaszowa z mięsem mielonym. Pierwszy raz jadłem. Jedziemy zaraz dalej, jedziemy do Pragi. Chcieliśmy tu przejść, ale się nie da. Ale patrzcie, jak ten dom jest tam dobudowany do skały. A tu między tym jest fajna dróżka, ale nie damy rady tam iść niestety. Patrzcie, a tu w ogóle jest zrobione, tam w środku się wchodzi. Są takie te jak... tutaj też jest dobudowane. Jak w Kapadocji w Turcji, tylko tam to już w ogóle były całe domy zrobione. Trzeci raz udało nam się dzisiaj znaleźć coś przypadkowo. Jest zarąbiste. Fajnie, fajnie. Mamy przynajmniej coś, po co tu przyjechaliśmy w sumie. Specjalnie mam takie dupoloty, ale... Dobra, tu się już zaczęło fajnie robić. Idziemy przejść miejscówkę jedną. A, tylko tak można wejść, co? Tu jest ślad. Dobra, idziemy sprawdzić.
Da się tu wejść? A, tu w sumie nie ma nic. Zawijamy się do Pragi. Patrzcie, jak tu mają chatki porobione tam na górze. So I found myself in tears. Every day was filled with fear. When you feel you wanted more, and suddenly you're on the floor. Dobra, no to witam Was w Pradze, czyli stolicy Czech. Ogólnie w Czechach żyje około 11 milionów ludzi. W samej Pradze żyje 1/10 tego. Co tu będę robił? Zaraz zobaczycie. Później mam spotkanie z Michałem, który tutaj mieszka. Michał trochę więcej opowie o Pradze, o mieście, dlaczego akurat tutaj chciał zamieszkać, co go tutaj przyciągnęło, co jest tutaj fajne, co jest słabsze. Pokaże mi jakieś fajne miejsca. Także za niedługo zacznie się ciekawe. Tylko najpierw musimy na niego poczekać. Jeszcze 3 godziny. Także teraz na spokojnie kawa, trochę pozwiedzamy, pójdziemy na jakieś piwko. Wiadomo, Czechy słyną z tego, że lubią pić piwo, Czesi, a w Czechach się pije piwo. Mają tu bardzo dobre rodzaje, także na pewno jakieś spróbujemy. Tutaj się wszyscy przyglądają. To jest ten słynny zegar z 1410 roku chyba. Przed chwilą właśnie była zmiana czasu. Niestety nie zdążyłem tego uchwycić. Idziemy sobie pochodzić teraz. Zobaczcie tutaj jakieś fajne miejscówki. To jest już chłopakom pokazać, bo oni tu jeszcze nie byli. A później idziemy właśnie do tego Michała. Jednym z przysmaków tutaj jest absynt. Ma 80 koni. Mocna akcja. Próbujemy? O kurwa. Po takim małym. Dopiero ja za 6 godzin to możemy spróbować. No, mówiłeś. No to zaczynamy Pragę. Dobre? O Mocne? Takie. O kurwa. O kurwa. Dajcie sobie radę, chłopaki. Fuj, dobra. Za udaną podróż. O kurwa. Ale mocno. Ale pali ryj. Chłopaki, dajcie sobie radę. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop work is life when it's complex. I found love when it's center. If I could live here forever, think it'd be for the better. Taka tam restauracja w Cipu. Even though it's fog 24/7, I love Karol IV. A tutaj właśnie brama do wejścia na most Karola właśnie, który powstał w XIV wieku. Łączy ze sobą dwie najbardziej popularne piwnice tutaj. Jest jedną z najlepszych atrakcji turystycznych. Ma 516 metrów i 9,5 metra szerokości. Byłem tutaj ostatnio wieczorem, jak tak fajnie świecił. Może w sumie dzisiaj znowu się uda tutaj przyjechać. Bo naprawdę wieczorem, jak jest podświetlony, to fajnie wygląda. Bardzo pozytywne miejsce. Naprawdę. Jeśli ktoś z Was nie był jeszcze w Pradze, przyjedźcie. Ja się nie mogę doczekać, aż kiedyś tu wreszcie przyjadę i będzie wszystko otwarte, wszystkie imprezy. Będzie można normalnie poimprezować, bo podobno Praga to żyje dopiero w nocy, tak mocno, naprawdę bardzo mocno. Bardzo dużo ludzi tu przyjeżdża właśnie imprezować. I czytałem dość dużo na temat nocnego życia, ponieważ szukałem, wiadomo, coś na teraz. Niestety nic nie ma, wiadomo dlaczego. Ostatnio jak byłem tak samo, bo to też już w sumie trwało wszystko. Ale w końcu może za rok się przyda. A czy przyda? Może się uda. Uda się przyjechać, mam nadzieję. Nie wiem, czy będę w Europie za rok w wakacje, ale jakbym był, to fajnie by było odwiedzić Pragę i poimprezować. Czechy nas przywitały fajnie. Wiecie, na początku jak się zgubiliśmy, się zajaraliśmy, to spoko, później się jakoś znalazły te miejscówki. Później przyjechaliśmy tutaj, absynt. Chłopaki mówią, kurde, to tutaj, to w Czechach można kupić tą wódkę halucynogenną. Wiecie, gdzieś pewnie widzieli na filmie albo coś. Ja mówię, no tutaj. No i podchodzimy pod sklep,
Ja mówię, dobra, dawajcie, kupujemy. Znaczy ja im kupiłem, wiadomo. Ja stawiam chłopakom. Oni niech sobie oszczędzają na późniejszą podróż, bo duże zadanie mają przed sobą, naprawdę bardzo duże. Jak im się to uda, szacun. Są prześmieszni, znaczy przefajni są. W ogóle są nieprzygotowani kompletnie. Totalnie. Oni nawet nie wiedzieli, że trzeba testy na granicach mieć. Ale dobra, mniejsza z tym. Może sobie dadzą jakąś radę. Liczę, że sobie dadzą. Naprawdę trzymam za nich kciuki. Bo wiecie, przy granicy włosko-austriackiej już się rozstajemy. Ja w swoją stronę, oni w swoją stronę. Także później im się zacznie szkoła życia. No, ale co do picia absyntu, nie wiem ilu z was kiedykolwiek próbowało absynt, ale jeśli nie próbowaliście, to nie próbujcie. Straszne, normalnie spirytus. O Jezu. Ja jeszcze jakoś dałem rady, nie wiem, może jestem już zepsuty, ale chłopaki męczyli na 10 razy. Ja im mówię, chłopaki, wyrzućcie jak wam nie smakuje, bo po co się będziecie męczyć? Ale mi coś wyskoczył. Albo mi coś ugryzło. Mniejsza z tym. Ja mówię, chłopaki, nie męczcie się, bo widziałem, że się męczyli strasznie. No ale dobra, dopili do końca. Później się im chciało żygać przez pół godziny. Ale to wszystko dlatego, że chcieli spróbować. No to im dałem spróbować, no co? Są chłopaki w podróży. Zobaczę, to podróże wojownika. No, a tak w ogóle fajnie, no fajnie. Fajnie spędzony czas tutaj, na pewno fajnie. Czekamy jeszcze na tego Polaka, no i później lecimy dalej. Właśnie dostałem pytanie, jak sytuacja na granicy, jak sytuacja tutaj. Na granicy jedziecie bez problemu. Pamiętajcie tylko, żeby winietkę kupić online, bo już nie sprzedają na stacjach benzynowych. Ja o tym nie wiedziałem, dopiero kupiłem w Ciacha online. I kagańców tutaj też nikt nie nosi. Jeden jak się gdzieś wchodzi do sklepu. I tak samo ktoś mi mówił, że do restauracji mnie nie wpuszczą bez tego takiego, wiecie, bez testu i tak dalej. Gówno prawda, normalnie wszędzie wchodzę i tak dalej. Nieprawda. Także do Czech możecie spokojnie już przyjeżdżać. Co będzie w Austrii? Będę mówił w Austrii, jak już będę. Teraz coś z kulinarii czeskich. Kulinarni. Ja mam ser panierowany. Nie wiem ilu z was jadło. O, jeszcze z szynką w środku. Ja uwielbiam po prostu. Co ty to masz? Gulasz. Aha, gulasz. Jakiś do tego... Jak to się mówi? Kluski na parze, właśnie. No i jeszcze chciałem zupę czosnkową, ale niestety nie mają, a głównie chciałem właśnie to tutaj wziąć. Do tego sosik. Pyszne. Dobra, no to teraz opowiem fajną historię na temat tego, co zobaczycie tutaj, czyli dwóch tych facetów, którzy sikają na mapę Czech. Michał, opowiadaj, o co w tym wszystkim chodzi. To jest typowa rzeźba Dawida Czarnego, takiego skandalisty czeskiego, który niejedno już ma za uszami, a to jest jego rzeźba, która, jak dobrze pamiętam, została stworzona w momencie, kiedy Czechy wchodziły do Unii i mamy tutaj dwie osoby, które sikają na Pragę i na Brno. No i to możecie się tylko zastanowić, co by było w Polsce, gdyby ktoś zrobił taką rzeźbę, gdzie sikałoby się na Warszawę i Kraków. No. To jest ta delikatna różnica właśnie. No, ja jeszcze czytałem, widziałem właśnie, że na przykład niektórzy piją tą wodę z tych prytków na szczęście. Mamy jednego ochotnika tutaj. Macie go. Nie wygląda to otworzytego. Macie go ochotniku. Ktoś musi. Mi się nie chce pić akurat. To trzymaj, Ja mam dość szczęścia. ja się napiję szybko. Serio? Ej, tu uważaj, bo zasłaniasz kamerkę. Serio? Serio? O kurwa. No to ja tego nigdy nie widziałem, więc ja aż Mamy ochotnika. Czekaj. No ale będziesz miał szczęścia w życiu. Teraz dojedziecie. Jest nasz ochotnik. Pyszne. Pyszne. Będziesz miał szczęście. A tutaj na przykład mamy najcieńszą ulicę w całej Pradze, w której są zrobione aż światła, żeby przejść. Teraz bym mógł iść. Tam się schodzi do restauracji. Gdzie tam się idzie? Do restauracji? Do restauracji, bo nie? No, gdyby było czerwone, to nie mógł. Michał mieszka tutaj od 7 lat. No to powiedz teraz, co Cię tutaj przyciągnęło? Dlaczego akurat Praga? No bo to chyba nie jest taki kierunek aż, który wybierają ludzie, żeby po prostu przyjechać i żyć, bo nie ma co ukrywać chyba. Znaczy pewnie jest tu dużo Polaków,
ale ja osobiście nie znam nikogo, kto wyjechał po prostu do Pragi. Do Pragi. Bo ode mnie było bardzo blisko, zawsze do Pragi to było takie, wiesz, raczej ludzie dalej jeździ. Dobra, no to powiedz, co Cię tu akurat przyciągnęło? Masz rację, nie jest to taki oczywisty kierunek dla emigracji Polaków, bo wiemy, gdzie się wyjeżdża. U mnie historia była taka, że ja jestem programistą i zaproponowano mi tutaj 3-miesięczny kontrakt, a chciałem spróbować żyć gdzieś indziej. No i zdecydowałem się wyjechać tutaj na 3 miesiące. Z 3 miesięcy zrobił się rok, z roku zrobiło się 4 lata, poznałem tutaj żonę, ożeniłem się i jesteśmy tutaj 7 lat i A ile masz lat teraz? 35. 35, czyli 28 to wyjechałeś. No to i tak nie, to i tak długo byłeś w Polsce, no nie ma co ukrywać. No. Tak. Bo przeważnie to młodzież szybciej wyjeżdża, ale to wiadomo, w każdym wieku można wyjechać. Dobra, powiedz, jakie są plusy życia właśnie tutaj w Czechach, a później jakie są minusy? No. Z plusów, no to wiadomo, że jest tutaj większy luz niż w Polsce. Wiadomo, że w Polsce jesteśmy tacy ściśnieniowani, żeby coś osiągnąć. Tutaj ludzie podchodzą do życia bardziej na spokoju, więcej stawiają na czas wolny, na to, jak to się teraz tak ładnie mówi, work-life balance. Z minusów to, co dla ludzi nie jest to oczywiste i to się z tym często spotykam. Wydaje się ludziom, że tutaj Właśnie widzę. Też byłeś blisko. No kurwa. że ceny są takie jak w Polsce, jak w Warszawie. Jedzenie jest droższe, ale najdroższe są ceny nieruchomości i wynajmu. Tutaj kupno mieszkania to jest koszt 50% więcej, wynajem mieszkania też, więc to jest pierwsza taka bariera. Dlatego ludziom, którzy by chcieli przyjechać, bo podoba im się Praga, podoba im się to życie, to radziłbym najpierw sprawdzić, czy w ich branży Będą lepiej zarabiać. żeby to się opłacało, bo ogólnie życie tutaj jest super. Ja sobie też cenię Polskę, ale jednak z jakiegoś powodu mieszkam tutaj, więc No właśnie dlatego to było dla mnie takie nieoczywiste, że akurat Praga, bo właśnie też mi się wydawało, że te zarobki tutaj nie są jakieś mega lepsze niż w Polsce, no bo to jednak jesteśmy tak blisko, że dobra, to głupie było, bo Niemcy też są blisko, ale w Pradze jednak to ogólnie w Czechach, to nie wydawało mi się nigdy, żeby można było nie wiadomo jak dobrze zarabiać. nie są. Jak porównamy ceny zarobki warszawskie i praskie, to według mnie one są zbliżone, a tak jak widzę gdzieś ogłoszenia, na przykład ile tutaj zarabia policjant, to wydaje mi się, że to są kwoty bardzo zbliżone, może delikatnie wyższe, ale na pewno nie niwelujące tych cen, głównie mieszkań, bo to jest największa bolączka tutaj Czechów. Wszyscy Czesi się na to skarżą, że mieszkania są za drogie, głównie ze względu na turystykę. No i to jest ten problem. Dobra, a powiedz mi jeszcze, wiele czytałem na internecie, że tutaj życie nocne w Pradze jest niesamowite, że dużo lepsze niż w Warszawie i tak dalej. Może coś na ten temat powiedzieć? Znaczy, powiem Ci tak. Tu chyba dużo turystów ogólnie przyjeżdża z całego świata i dlatego pod tym względem chyba też, nie? To ja bym to podzielił na dwie kategorie. Takie życie knajpiane, że idziesz z kolegami na piwo i to jest dużo lepsze niż w Polsce. Z mojego doświadczenia w Warszawie, żeby się umówić z kolegami na piwo, potrzebowałeś niemalże pozwolenia wszystkich żon i 2 tygodnie przed tym, żeby się dogadać. Tutaj to się odbywa na zasadzie po południu w pracy, chłopaki idziemy na piwo, idziemy. Jeżeli chodzi o dyskoteki, to przez ostatni rok jest dramat. Tak, to wiem sam po sobie, bo i ostatnio jak byłem, próbowałem, nie dało się, teraz tak samo, No niestety. ale już może będzie lepiej. No. Ale są niektóre kluby, które są ciekawe, dosyć modne. W większości są tam obcokrajowcy. No. Czesi raczej nie chodzą do dyskotek, raczej spędzają czas przy piwie. Przy piwko, no wiadomo, Czesi lubią piwko, to chyba najbardziej z całej Europy tak naprawdę, też czytałem o tym, że tu najwięcej piwa się wypija, że średnio na Czecha przypada 160 litrów rocznie, a pewnie więcej może. No Chyba, że, to bym powiedział, że to niedoszacowana kwota No, jest. właśnie. A my zaraz na piwko właśnie też idziemy, będąc tutaj, trzeba się napić piwa, bo to była hańba, nie być w Czechach i się napić. To byłby skandal. Dokładnie tak. Dobra, tyle. Dziękuję. Dzięki. My idziemy dalej. Teraz przyszliśmy do miejsca, które myślałem, że widziałem. Tutaj okazało się, że nie widziałem, czyli coś mnie zaskoczyło. Jest to ulica
Perlowa, to po prostu była ulica prostytucji w latach 90. i wcześniej. I teraz miało, powiem wam, coś ciekawego. No i że Czesi to jest bardzo fajny naród, to zdecydowali się to upamiętnić i dali tutaj taką płytę, na której przytłumaczę padlin ženám, znaczy upadłym kobietom, cześć jej i powinno być, widzimy tam P, Czekaj, zbliżę. widzimy P, a reszta jest tak jakby tylko wyskrobana i jest tam napisane cześć ich pamięci. A jak się to przeczyta inaczej, cześć ich P i na P jest słowo, które oznacza narząd rodny, Kobiet. damski. Także tak. Oczywiście, żeby kobiety oglądające to tutaj nie miały nic przeciwko temu, co pokazujemy, ale to jest bardzo ciekawa rzecz. To jest tylko humor i widziałem, że kobiety Tak. tutaj też robią zdjęcia, Tak, więc ulica Perlowa. tak jest. Maciek nas wziął do jakiegoś przyczalnego ogródka przy kościele. Tu jest kościół, żeby nie było. A będziemy pić piwko i szukamy dalej czosneczkowej. Szybka lekcja, jak się pije piwo w Czechach. Naraz? Przede wszystkim, nie, no naraz to nie, to w Polsce. Przebija się kuflem, ale trzeba się patrzeć sobie w oczy. No. Jakiego zadania mamy? Takie rozwiązanie, ale pyk z każdym. Teraz o stół. Cyk. No i teraz możemy I siup. kontynuować. Bardzo dobre. Co to jest za ten? U Pinkasu to polecam. Dla przyjezdnych jest w centrum, jedna z lepszych. Ale jaka marka piwa? Pilsner. Pilsner. Bardzo dobry. Co ciekawe, w Czechach jak się przychodzi i mówi się poproszę piwo, z defaultu dostaje się... Po drodze Pilsnera dają, tak? Zdrówko. Zdrówko. Do spotkania. I za trasę dalszą. Zaczęło się Golden Hour. My się już zbieramy do samochodu i ruszamy w dalszą trasę. Się bałem, że będzie mandat. Na szczęście nie ma. No i koniec pierwszego odcinka z nowej serii Podróży Wojownika kamperem po Europie. Śledźcie na bieżąco. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie suba. Będę bardzo wdzięczny. No i co? Właśnie siedzimy pod KFC, bo muszę wysłać materiał do Grześka, który zrobi ten odcinek. I my ruszamy dalej. Ruszamy do Austrii. Mamy w miejscowości być do tej, której jedziemy o 1:00 w nocy, także pewnie jeszcze dzisiaj tam nie dojedziemy. Po drodze się gdzieś zatrzymamy, żeby się przespać. Rano od razu tam jedziemy. No i w jutrzejszym odcinku Austria i najpiękniejsze miasto, najpiękniejsze w Austrii na pewno, a uważane za jedno z najpiękniejszych w Europie, którego Chińczyki zrobili swoją kopię. Także zapraszam jutro, pozdrawiam, zostawcie komentarz i lajka. Na razie.